Mimo że Black Friday przypada dopiero na 25 listopada, to w wielu sklepach już od dawna trwają Black Days, Black Weeks czy wręcz Black Months. Sam nie wiem, o co w tym chodzi. Sklepy są wręcz zalane promocjami, ale często nijak mają się one do faktycznych obniżek cen. Jednak nie każdy to wie, robiąc zakupy online. Zamiast narzekać na żonglerki cenowe, lepiej działać rozsądnie, a nie ma skutecznego działania bez odpowiedniej wiedzy. Dzisiaj powiem Wam, jak bezpiecznie i skutecznie łapać promocje, tak żeby nie przepłacić w najbliższy Black Friday albo przy jakiejkolwiek innej okazji. Oglądajcie najnowszy film na kanale Technostrefa. Specjaliści od marketingu największych sklepów co rusz wpadają na nowe pomysły, jak zachęcić klientów do kupna produktów. Niemniej jednak najskuteczniejszych i najpopularniejszych metod jest tylko kilka, co ułatwia nam, a raczej Wam, zadanie. Czyli kupienie odpowiedniego produktu w odpowiedniej cenie. Z tych praktyk korzystają praktycznie wszystkie sklepy, nie tylko internetowe, ale również stacjonarne. Jeśli chcecie poznać bliżej techniki, które stosują sklepy, żeby nabić swoich klientów w butelkę oraz jak się przed tym chronić, koniecznie po obejrzeniu tego filmu sprawdźcie także artykuł na naszej stronie, w którym szerzej omawiamy ten temat. W dzisiejszym materiale powiem Wam o łatwych i skutecznych sposobach na bezpieczne i udane zakupy w internecie, szczególnie podczas takich wydarzeń jak nadchodzący Black Friday. Mówiłem Wam, że sztuczek stosowanych przez sklepy jest wiele, ale wystarczy, że skupimy się na najpowszechniejszej, najbardziej skutecznej i tej najgorszej dla konsumentów, czyli żonglerce cenowej. Polega ona na natychmiastowym podwyższaniu i obniżaniu ceny do tej pierwotnej lub nawet nieco wyższej przy danych produktach. Wszystko po to, aby ta większa cena mogła zostać skreślona. Często połączone jest to także z ograniczonym czasem trwania takiej promocji. Autentyczność stoi tutaj oczywiście na drugim planie. Dzięki temu zabiegowi osoba nie będąca na bieżąco z cenami danego produktu atrakcyjniej postrzega jego zakup. Chociaż ten zakup wcale nie jest atrakcyjny. Z kolei presja czasu, często sztuczna w postaci ograniczonego trwania danej promocji, jeszcze bardziej motywuje do skorzystania z takiej okazji. Na tę metodę manipulacji trafiamy praktycznie w każdym sklepie online, a nawet w stacjonarnych sklepach. Natomiast w trakcie Black Friday czy w okresie przedświątecznym żonglerka cenowa wkracza na zupełnie nowy poziom. Produkty objęte takimi promocjami, zamiast utrzymywać tę samą cenę, potrafią nawet drożeć. I to jest po prostu niepoważne. Niemniej jednak nie oznacza to, że pośród tych wszystkich okazji nie znajdą się prawdziwe perełki. I właśnie na znalezieniu tych perełek polega sztuka łapania dobrych okazji. A jeżeli ten materiał Ci się spodoba, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, bo my nie żonglujemy cenami, a co najwyżej smartfonami. Na szczęście to nie jest tak, że tylko sklepy mają kilka asów w rękawie, a my zupełnie nic. W trakcie przeglądania ofert sklepów internetowych nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wspomagać się różnymi narzędziami, które po prostu możecie mieć otwarte w równoległej karcie przeglądarki internetowej. Najprostszym i jednym z najbardziej skutecznych narzędzi jest tutaj drumroll, wyszukiwarka Google, ale zapewne nie w takiej formie, jakiej się spodziewacie. Zamiast klasycznie googlować określony produkt i odwiedzać sklep za sklepem, wystarczy kliknąć w zakładkę zakupy. Wtedy ukażą Wam się oferty interesującego Was produktu z praktycznie wszystkich sklepów internetowych albo ze zdecydowanej większości sklepów internetowych. Dzięki temu będziecie mieli bardzo dobry pogląd na to, jak kształtują się ceny danego przedmiotu na całym rynku, a nie tylko w jednym sklepie. Czasami nawet nie trzeba przechodzić do tej zakładki zakupy, bo niekiedy tuż pod paskiem wyszukiwania automatycznie pojawia się zestawienie ofert. Może nie ma tam tylu szczegółowych informacji, ale to już wystarcza, aby wstępnie określić aktualnie najniższą cenę danego produktu i nieco ułatwić zakupy online. Jedyną możliwą wadą takiego rozwiązania jest to, że pomiędzy ofertami z dobrze znanych Wam źródeł pojawiają się tam mniejsze sklepy o wątpliwej wiarygodności. Ale czasami to właśnie w tych mniejszych sklepach znajdują się niezłe perełki. Aby sprawdzić wiarygodność jakiegokolwiek sklepu, możecie przeczytać opinię na jego temat, wpisując w Google nazwę sklepu i frazę opinie. Oceny sklepu raczej rzadko są sponsorowane, co
kto innego opinie o produktach, które możecie znaleźć na stronach sklepów internetowych czy na porównywarkach typu Ceneo. Zdarza się, że takie opinie są sponsorowane. Zazwyczaj można jednak to łatwo wykryć, wczytując się w ich sztucznie brzmiącą treść, czy zestawiając je z pozostałymi opiniami. A skoro mowa już o Ceneo, to ta porównywarka cen ułatwia zakupy online w bardzo podobny sposób, co zakładka zakupy w wyszukiwarce Google. Ale dodatkowo Ceneo oferuje jeszcze możliwość sprawdzenia historii cen produktu. Ta funkcja najlepiej sprawdza się w wykrywaniu długoterminowych podwyżek, jak i obniżek danych cen produktów, czyli właśnie tej tak zwanej żonglerki cenowej. Wykres historii cen możecie zobaczyć, klikając przycisk umieszczony na wysokości nazwy produktu obok ikony serca. Pod nim znajduje się też opcja ustalenia ceny, po której osiągnięciu macie otrzymać powiadomienie od Ceneo, oczywiście jeżeli będziecie takie powiadomienie chcieli otrzymać. Niestety dla obu tych funkcji niezbędne jest założenie konta. Funkcję historii cen znajdziecie też w innych porównywarkach cenowych, a także w niektórych wtyczkach do przeglądarki internetowej. Niestety jest też druga strona medalu, jeżeli chodzi o porównywarki cenowe, bo na przestrzeni wielu ostatnich lat szczególnie Ceneo straciło na swojej autentyczności przez to, że część wyników pokazywanych w wyszukiwarce jest sponsorowanych. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziecie tam tych najtańszych ofert, ale często te najtańsze pozycje nie wyświetlają się na szczycie listy. Wystarczy jednak nie być leniwym i po prostu zjechać nieco niżej, aby te najtańsze oferty znaleźć. Myślę, że warto też wspomnieć o ciekawym, bezpłatnym narzędziu o nazwie Fake Friday, o którym informowaliśmy Was już 3 lata temu. Boże, jak ten czas leci. Jest to strona, na której można było wkleić link do dowolnej oferty ze sklepu online i ujrzeć historię zmiany ceny tego produktu, czyli w zasadzie to, o czym mówiłem przed chwilą. Na dzień nagrywania dzisiejszego filmu niestety to narzędzie nie działa, ale w zeszłych latach, jeszcze w zeszłym roku, było całkiem popularne i działało. Alternatywną drogą znajdowania dobrych promocji, szczególnie dla osób, które nie mają czasu śledzić historii cen i tak dalej, są strony internetowe zajmujące się kumulowaniem najkorzystniejszych okazji zakupowych z najróżniejszych sklepów. Takie strony praktycznie wykonują całą brudną robotę za Was, a gdyby tego było mało, potrafią znaleźć się tam oferty wręcz niemożliwe do znalezienia w tradycyjny sposób. Mowa tutaj na przykład o ukrytych podstronach, specjalnych kodach rabatowych, przedpremierowych promocjach, ale też na przykład błędach cenowych i tak dalej. Polskich agregatorów promocji nie ma zbyt wiele, ale my polecamy Wam portal hotdeale.pl. Sygnujemy go w końcu naszą marką, więc nie znajdziecie tam żadnego skamu, są tylko same legitne oferty. Można tam znaleźć przede wszystkim okazje na urządzenia elektroniczne. Dlaczego? No bo ze statystyk wynika, że właśnie na różnego typu technologiczne gadżety w ostatnich latach ludzie wydają najwięcej pieniędzy, no i także dlatego, że my się po prostu na tym znamy, więc wiemy, co jest 5 i jakie promocje są rzeczywiście warte uwagi. Ale spokojnie, nie tylko my określamy, czy dana promocja jest fajna, czy też nie. Wychodzę z założenia, że jak oszczędzać to na poważnych kwotach, z którymi mamy do czynienia właśnie przy elektronice i tego typu obniżki właśnie na hot dealach znajdziecie. Wszystkie oferty podzielone są na kategorie, więc łatwo można znaleźć to, czego się szuka. Użytkownicy mogą głosować za pomocą ikonek płomienia i kropli wody, wyrażając swoją opinię na temat danej okazji. Dzięki temu na stronie głównej wyświetlają się te oferty, które są faktycznie atrakcyjne dla klientów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żebyście przejrzeli wszystkie nowe oferty, klikając w zakładkę najnowsze. A dla prawdziwych łowców okazji jest też opcja zgłaszania. Jeżeli trafiliście na jakąś ciekawą ofertę, to śmiało możecie ją przesłać, wykorzystując specjalnie przygotowany do tego formularz. Okazje na stronie hotdeale.pl są proste i ogólnopolskie, zatem nie traficie na pojedyncze promocje z lokalnych elektromarketów, zagranicznych źródeł, czy też na oferty, gdzie konieczne będzie wypełnianie jakichś obszernych dokumentów, czy spełnianie dodatkowych warunków, żeby dostać tę lepszą cenę. Jako że na portalu hotdeale.pl zasadniczo nie pojawiają się oferty ze sklepów zagranicznych, to nie musicie martwić się o długi czas dostawy, czy też wysoką cenę przesyłki. Ale ostrzegam, przed korzystaniem z portalu Hot Deale warto skonsultować się ze specjalistą, bo duży natłok promocji może grozić zbyt częstym robieniem zakupów online. No dobra,
Ale co jeśli chcecie robić zakupy także za granicą? Czasami jesteście do tego po prostu zmuszeni, bo danego produktu nie ma w Polsce, nie da się go kupić, więc musicie kupić za granicą. Jak zapewne wiecie, Black Friday obchodzą również inne państwa na całym świecie, a w związku z tym, że jako Polacy mamy dostęp do większości tych sklepów, to duże promocje kuszą nas nawet pomimo odległości. Wiele produktów dostępnych za granicą jest też tańszych, nawet bez żadnych specjalnych okazji. Niemniej jednak zazwyczaj takie międzynarodowe zakupy online są opłacalne tylko na pierwszy rzut oka albo przy określonych warunkach. I o tym trzeba pamiętać. Podstawowym mankamentem jest konieczność wymiany waluty przy każdej transakcji, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami zależnie od waszego banku. Coraz rzadziej musimy płacić cło, ale mimo wszystko czasem zdarza się, że nie można go uniknąć. To samo tyczy się niestety podatku VAT. Tych opłat na pierwszy rzut oka nie widać, a mimo wszystko finalnie podwyższają one cenę produktu. Oczywiście są sposoby, żeby uniknąć niektórych opłat, na przykład za przewalutowanie i na przykład można też łatwo wymieniać walutę w trakcie zakupów, korzystając z takich rozwiązań jak Wirex czy Curve, o których kiedyś nagrywaliśmy filmy. Wracając jednak do samych zagranicznych zakupów. Wadami mogą być także komplikacje w postaci dłuższego czasu dostawy, czy też bardziej skomplikowanej procedury zwrotu. Tak samo trzeba bardziej zwracać uwagę na warunki gwarancji, czy też rękojmi, bo nie zawsze mogą one funkcjonować na takich samych zasadach jak u nas w kraju. Nie można zapomnieć też na przykład o fakturze VAT, którą często trudno jest uzyskać za granicą. Przedsiębiorcy o tym najlepiej wiedzą. Elektronika w ogóle ma jeszcze to do siebie, że wiele urządzeń różni się w zależności od regionu. Czasami są to odmienne procesory, anteny, a czasem wtyczki, złącza czy też zawartość pudełka. Niemniej jednak nasz rodzimy rynek często nie pozostawia innej opcji, głównie ze względu na dostępność określonych produktów. Zatem kupowanie z zagranicznych sklepów bywa kuszące, ale może wiązać się z dodatkowymi kosztami oraz ryzykiem. A to, czy opłaca się wam podejmować takie ryzyko, musicie przekalkulować już sami. Koniecznie napiszcie w komentarzu pod tym filmem, czy wy robicie zakupy online za granicą i jakie są wasze doświadczenia z tym związane. Nie da się ukryć, że nam jako ludziom zasadniczo łatwiej przychodzi oszczędzanie pieniędzy, które już mamy, niż zarabianie dodatkowych sum. Sklepy bardzo dobrze o tym wiedzą i wykorzystują skrzętnie te informacje właśnie m.in. za sprawą takich okazjonalnych promocji jak Black Friday. Jednakże tutaj pojawia się interesujące pytanie. Czy lepiej zarabiać więcej i nie mieć czasu wypatrywać promocji, czy raczej zarabiać mniej i mieć czas na szukanie oszczędności? Chętnie poznam waszą opinię na ten temat, napiszcie poniżej. Złotą zasadą zakupów online podczas wyprzedażowych okresów jest zachowanie zdrowego rozsądku. Znam wiele osób, które są napalone na przykład na Black Friday jak szczerbaty na suchary, ale w zasadzie w ogóle nie wiedzą, co chcą kupić. Moim zdaniem warto wiedzieć, co chcemy kupić i szukać okazji pod dane urządzenie czy dany przedmiot. Oczywiście czasami wymaga to kompromisów, bo nie zawsze dostępny będzie akurat ten wariant, na który polujecie. Zwyczajowo tańsze produkty są przeceniane mniej niż te droższe. To jednak wcale nie oznacza, że promocja z obniżką o większą kwotę czy o większy procent jest bardziej opłacalna niż ta mniej okazała. Czasami jest zupełnie odwrotnie. Czasami można kupić produkt, który nie oferuje danej funkcjonalności od razu, ale można go o nią poszerzyć właśnie za zaoszczędzone pieniądze. Mam tutaj na myśli choćby dokupienie zewnętrznego dysku do laptopa czy przystawki smart do telewizora, a to tylko kilka z wielu różnych pomysłów. Sprawdźcie koniecznie ten film i dowiedzcie się, co potrafi odkurzacz bezprzewodowy i do czego może przydać się łamana rura Flex. Tymczasem życzę udanych łowów na Black Friday. Trzymajcie się, pa pa!